Witam Państwa serdecznie, nazywam się Ewa Gierula i jestem dyplomowanym dietetykiem i psychodietetykiem, a także autorką książek o zdrowiu i zdrowym odżywianiu się. Swoich pacjentów wspieram nie tylko poradą dietetyczną, lecz także szczegółową analizą wszystkich czynników zdrowia w ich otoczeniu. Zapraszam Państwa dzisiaj na kolejne dania wigilijne, a w zasadzie smakołyki tym razem. Będą to makowiec świąteczny i pierniczki, nasze stałe pozycje, które od lat goszczą na naszym świątecznym stole. I to właśnie Państwu przedstawiam na zdjęciach. Przepisy są w mojej książce kucharskiej Zdrowa Rodzina. A teraz przejdę do pewnych aspektów związanych z dietą, z odżywianiem się. Przy okazji prezentowania Państwu przepisów, z których my korzystamy jako rodzina i które Państwo mogą odnaleźć w książce Zdrowa Rodzina. Więc przede wszystkim dla osób, które muszą pozostać na dietoterapii bądź czują, że muszą pilnować się w tym, co jedzą, nawet w święta, ze względu na jakieś nieprzyjemne zaburzenia zdrowotne, które są następstwem niedbałego jedzenia. A więc teraz ta informacja jest skierowana przede wszystkim do tych osób, które nie mogą zupełnie sobie odpuścić. Przekazuję przede wszystkim Państwu takie ogólne zalecenia, bo przy jakichś bardziej indywidualnych problemach, specyficznych problemach zdrowotnych, tutaj jednak byłaby potrzebna wizyta w gabinecie dietetycznym. Natomiast te wskazówki, które podaję w zakresie ogólnym, są uniwersalne i myślę, że nadają się dla każdego człowieka, niezależnie nawet od stanu zdrowia, bo te wskazówki służą również w profilaktyce zdrowotnej, więc takie najważniejsze przesłanie, o tym musimy zawsze pamiętać, jeżeli rzeczywiście myślimy poważnie o zdrowiu w sensie długookresowym, w perspektywie całego życia, cokolwiek nie gotujemy z jakiejkolwiek okazji, czy będzie to potrawa wigilijna, świąteczna, czy potrawa, danie, które spożywamy w zwykłym szarym dniu, róbmy to ze składników całkowicie naturalnych, nieprzetworzonych przemysłowo, pochodzących prosto z dobrych gospodarstw rolnych. To jest podstawa. I myślę, że to zalecenie jest uniwersalne dla każdego. I druga rzecz, możemy delikatnie zredukować ilość węglowodanów w diecie, czyli wszystkiego tego, co pochodzi od zbóż, czyli już tak bardzo prosto rzecz ujmując, wszystkiego tego, co jest robione na mące, wszystkiego tego, co zawiera w sobie kaszę, ryż, a więc będą tutaj i wypieki, i pierogi, i naleśniki robione na typowych mąkach. To wszystko warto ograniczyć w diecie w ten sposób, że może nie jadać tego codziennie, a w przypadku poważniejszych zaburzeń, szczególnie ze strony układu pokarmowego i jelit, warto te rzeczy wyeliminować na dłuższy okres czasu. I co w takim razie zrobić z wypiekami w czasie świąt, jeżeli byśmy chcieli te założenia spełnić? Jeśli chodzi o makowiec świąteczny, mamy też wersję makowca bezzbożowego. I taki wypiek znajdą Państwo również w książce kucharskiej Zdrowa Rodzina pod nazwą makowiec bezzbożowy. On jest równie pyszny, nawet myślę, że niektórym osobom będzie bardziej smakować niż ten tradycyjny makowiec na cieście, chociaż oczywiście ten tradycyjny też ma swoje zalety, ale myślę, że nie ucierpimy dużo, jeżeli zrobimy sobie wersję, czy naszemu dziecku, które nie może jeść zbóż, wersję bezzbożową. Jeśli chodzi o pierniczki, tu będzie problem większy. Niektóre osoby niestety ze względu przede wszystkim na problemy jelitowe będą musiały zrezygnować z pierniczków. Ale myślę, że właśnie taki makowiec bezzbożowy z powodzeniem może w całości zaspokoić nasze potrzeby na coś słodkiego. W książce kucharskiej znajdują się też inne przepisy na słodkie wypieki czy desery, których nie ma zbóż, więc można jeszcze coś wybrać z tych przepisów. Teraz inny aspekt, który mi się nasuwa w związku z prezentowaniem Państwu moich przepisów, inny aspekt związany z odżywianiem się, ze zdrowiem, to kwestia, czy ciasta i ciasteczka w takim tradycyjnym wydaniu, jakie proponuję, czyli z użyciem zbóż najczęściej, czy one w ogóle mogą służyć zdrowiu? Czy to jest tylko kwestia zaspokojenia naszej potrzeby zjedzenia czegoś słodkiego, doznania chwilowej przyjemności, czy też mogą one mieć znaczenie prozdrowotne? I tutaj sięgam do nauki doktora Westona Price'a, który zwraca uwagę na najważniejszy według niego czynnik zdrowotności jedzenia w czasach, w których żył, czyli w czasach, kiedy jeszcze nie mieliśmy problemu ogromnego zanieczyszczenia pestycydami i dodatkami do żywności. Tam był bardziej problem jakości żywności w sensie jej odżywczości, gęstości odżywczej.
I ten problem pozostaje do dzisiejszego dnia i to jest kwestia, na którą dr Price zwraca uwagę. Więc w jego dietoterapii przede wszystkim zwracało się uwagę na to, aby poszczególne składniki dań, posiłków miały wysoką wartość odżywczą w stosunku do kalorii, czyli dużą gęstość odżywczą, czyli aby miały i dużo witamin, w tym przede wszystkim witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, dużo soli mineralnych, również odpowiednio dużo wartościowego naturalnego tłuszczu. Ja tutaj jeszcze mogę dodać ze swojej strony, taka wysoko odżywcza, o dużej gęstości odżywczej żywność będzie miała cały arsenał rozmaitych aminokwasów, kwasów tłuszczowych, które budują nam tłuszcze, które również dr Price bardzo promował. Więc jeżeli o to zadbamy, to możemy spojrzeć na te rzeczy, które są słodkie i które robimy sobie na bazie absolutnie naturalnych, nieprzetworzonych przemysłowo składników, również możemy na te dania, te słodkie w tym wypadku wypieki, spojrzeć jako na coś, co może nas wzmocnić, przynieść nam zdrowie. Oczywiście warunkiem takiego spojrzenia na tego typu żywność, warunkiem jest to, że mamy sprawny układ pokarmowy, że nie mamy problemów z jelitami, nie mamy problemów z dziurawymi jelitami, że sprawnie przyswajamy substancje odżywcze. Czyli bardziej tutaj bym powiedziała, że jeżeli ktoś jest zdrowy, nie ma większych problemów zdrowotnych, to spożywając od czasu do czasu, czyli na przykład z okazji świąt tego rodzaju wypieki, pomoże swojemu organizmowi, dożywi go pod warunkiem, że te składniki będą wysoko odżywcze. I dla przykładu wymienię Państwu pewne składniki, które występują w naszym makowcu świątecznym i to są celowo dodawane składniki. Niektóre z nich mają charakter, ja to nazywam, naturalnych suplementów, ponieważ zakładam, że przy dobrze przemyślanym, dobrym odżywianiu nie musimy spożywać suplementów diety w postaci tabletek, płynów, czyli takiej postaci nieco sztucznej, niezależnie jakiego są pochodzenia, to nie jest to naturalna żywność. Więc w tym makowcu świątecznym znajdzie się dobrej jakości miód, znajdą się drożdże, będzie wysokiej jakości masło prosto z gospodarstwa wiejskiego, masło ze śmietanki niepasteryzowanej. Będzie czerwony olej palmowy, który jest olejem innym niż olej palmowy utwardzany, rafinowany. To jest zupełnie co innego. I taki olej, dla przykładu, jest najbogatszym źródłem albo jednym z najbogatszych źródeł prowitaminy A, beta-karotenu, jak również szczególnej formy witaminy E w postaci tokotrienoli. To są takie podgrupy witaminy E, bo w zasadzie witamina E to jest 8 różnych związków i to są głównie tokoferole, ale są również tokotrienole, te drugie są bardziej unikatowe i mają większe właściwości antyoksydacyjne niż te pierwsze i właśnie czerwony olej palmowy jest źródłem takich substancji, więc to jest fantastyczny suplement, bym powiedziała, i dlatego dodaję go do większości ciast. Dalej mamy wanilię w postaci naturalnej, jajka prosto od kur wiejskich, które są żywione w sposób ekologiczny, też naturalny, na wolnym wybiegu. Mąka ze starej odmiany pszenicy, również uprawianej w sposób ekologiczny, czy to z samoprzy, czy z płaskórki, bądź ich mieszanki. Wysokiej jakości sól kłodawska. Mamy tutaj mak, czyli źródło i białek, i tłuszczów, bardzo cennych tłuszczów i węglowodanów. Jest to bardzo wysoko odżywczy pokarm. Mamy tutaj rozmaite suszone owoce, czyli element słodki, ale to nie jest tylko czysty cukier, tam jest mnóstwo różnych makro i mikroelementów. Mamy orzechy, również rozmaite. To też jest, można by powiedzieć, suplement diety, gdyż orzechy są skondensowaną formą rozmaitych substancji odżywczych. Mamy cały arsenał przypraw korzennych, które usprawniają trawienie i usprawniają wchłanianie tych wszystkich substancji odżywczych, które są w tych pozostałych składnikach. Same w sobie też są nośnikiem, zawierają zapewne rozmaite makro i mikroelementy. No i są też powidła ze śliwek najczęściej, bądź ze śliwek mirabelek, różnego rodzaju, które robimy samodzielnie z dobrej jakości owoców. No i to tyle, jeśli chodzi o ten skład. Jak widzą Państwo, jest on bardzo bogaty i jeżeli ktoś ma jakieś niedobory pokarmowe, niedobory jakichś witamin, jakichś aminokwasów, jakichś kwasów tłuszczowych,
myślę, że po zjedzeniu takiego makowca doskonale sobie je uzupełni. Tak jak mówiłam, dotyczy to osób, które mają sprawny układ pokarmowy, który sprawnie przyswaja rozmaite substancje odżywcze, bo połknąć substancje odżywcze to jedno, a przyswoić to drugie. Także podsumowując, odpowiedź na moje pytanie, czy ciasta i ciasteczka mogą być prozdrowotne, mogą służyć naszemu zdrowiu? Tak. Przy pewnych warunkach tak, mogą wzmacniać nasz organizm, mogą go dożywić. I jeszcze taki jeden element, który wymieniłam tu Państwu jako taki element wysoko odżywczy, to są drożdże. Drożdże mogą się wielu z Państwa kojarzyć z czymś niepożądanym, bo powszechnie się mówi, że lepiej, aby wypieki, szczególnie pieczywo, było robione na zakwasie, a nie na drożdżach. Jednak to jest takie skrótowe myślenie. Pieczywo robione na zakwasie jest lepsze z tego względu, że przechodzi przed upieczeniem ten materiał na pieczywo, ta masa na pieczywo która składa się głównie z mąki, przechodzi proces fermentacji, który sprawia, że to zboże jest już częściowo trawione przez bakterie fermentacji mlekowej. I w związku z tym ta masa na pieczywo, ta mąka w połączeniu z wodą i z innymi składnikami po przefermentowaniu ona jest bardziej dla nas przyjazna, dla układu pokarmowego, bardziej odżywcza, gdyż organizm łatwiej będzie mógł wydobyć z niej różne substancje odżywcze, niż gdyby ta masa z mąki nie była przefermentowana i gdyby pieczywo było zrobione na drożdżach. Natomiast same drożdże w sobie są też bardzo bogatym źródłem przede wszystkim witamin i to witamin z grupy B. Przygotowałam dla Państwa ilustrację na podstawie strony internetowej foodstruck.com. Dokładny adres znajdą Państwo na tej ilustracji. Pokazuje ona zawartość witamin w drożdżach piekarniczych, dokładnie w 100 gramach takiej drożdży, w ujęciu pokrycia dziennego zapotrzebowania na poszczególne witaminy. I to, co rzuca się w oczy, to są witaminy, przede wszystkim witaminy z grupy B. I proszę zobaczyć, w przypadku witaminy B1 drożdże pokrywają zapotrzebowanie na ten właśnie składnik odżywczy w 157%, czyli dużo ponad normę, dużo ponad to, czego potrzebujemy. Jeśli chodzi o witaminę B2, tu mamy 87%, B3 77%, B5 98%, witamina B6 to 33% i bardzo znacząca witamina kwas foliowy, który określa się czasami jako witaminę B9. Tu mamy pokrycie w 196%. Więc jaki wniosek? Drożdże są bardzo dobrą kuracją w przypadku niedoborów witamin z grupy B. A więc kiedy warto taką kurację drożdżową sobie zrobić? W różnego rodzaju chorobach neurologicznych. I ja taką kurację aplikowałam również moim dzieciom. W bardzo prosty sposób zaparzałam drożdże, niewielką ilość drożdży wrzątkiem, tak aby zdezaktywować ich aktywność fermentacyjną, aby nie narażać przewodu pokarmowego na jakieś reakcje niepożądane. Z tym, że wiadomo, jeżeli zalewamy wrzątkiem, jest to dosyć krótkotrwały kontakt z wysoką temperaturą, bo ta temperatura momentalnie spada, więc tutaj jeśli chodzi o straty tych witamin, one relatywnie będą małe. I jeśli chodzi o dzieci, tak samo dorosłych, można by zadać sobie pytanie, jak długo taką kurację robić. Myślę, że najlepiej kierować się ochotą na takie drożdże, na picie takich drożdży. Codziennie pijemy tak długo, jak długo mamy ochotę. W momencie, gdy przestają smakować, odstawiamy. To jest najlepszy wskaźnik. Oprócz zaburzeń neurologicznych, taką kurację warto sobie zrobić w przypadku różnych bólów mięśniowych, stawowo-mięśniowych, postrzałów w kręgosłupie, wtedy, kiedy mamy napięcie mięśniowe, tak żeby rozluźnić troszeczkę układ nerwowy, żeby go dożywić, bo witaminy z grupy B są bardzo potrzebne właśnie w układzie nerwowym. Jeśli chodzi o drożdże w postaci wypieków, można by powiedzieć, czy coś z tego przetrwa, jeżeli pieczemy ciasto na przykład w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Nie trzeba się tym bardzo martwić, dlatego że w środku, jeśli ciasto jest wilgotne, to ta temperatura będzie znacznie niższa, w zasadzie nie powinna przekroczyć 100 stopni Celsjusza, także te drożdże zachowają na pewno przynajmniej część swoich wartości odżywczych. Także można śmiało traktować drożdże jako taki element suplementacyjny. Wiadomo, one mają swoją rolę technologiczną, jeśli chodzi o wypieki, ale dodatkowo należy pamiętać o tym, że można je śmiało traktować jako suplement diety w zakresie witamin z grupy B. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i mam jeszcze informację,
Dla tych z Państwa, którzy są dzisiaj po raz pierwszy na moim kanale, po raz pierwszy mnie słuchają. Przepisy, o których mówię w dzisiejszym filmiku, jak również w filmikach, które dotychczas publikowałam na temat gotowania, znajdą Państwo w mojej książce kucharskiej pod tytułem Zdrowa rodzina. Oprócz przepisów książka zawiera również poradnik, który pomaga w organizacji zdrowego odżywiania całej rodziny, a także w dietoterapii indywidualnych pacjentów. Przepisy w książce bazują na składnikach naturalnych i ułatwiają zastosowanie nauki doktora Westona Price'a w praktyce. Ponadczasowe odkrycia i uniwersalną naukę doktora Price'a przedstawiłam w książce Żywność a zdrowie człowieka. Poza tym odpowiadam w niej na pytanie, dlaczego współczesna żywność jest chorobotwórcza i jak powinniśmy w tej sytuacji się odżywiać. W mojej trzeciej, a w zasadzie pierwszej książce Zdrowe dzieci przedstawiam oprócz czynnika diety całą gamę innych czynników zdrowia i choroby, a więc książka może posłużyć nie tylko dzieciom, lecz także dorosłym. Zdrowe dzieci to również poradnik w żywieniu dzieci zdrowych i chorych. Wszystkie moje książki można nabyć na stronie internetowej zdrowedzieci.org.pl. Link znajdą Państwo w opisie filmu. Zapraszam na indywidualne konsultacje do mojego gabinetu online. A na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.